We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Emilia Dębska zapłaciła najwyższą cenę za pomoc udzielaną osobom narodowości żydowskiej w czasie II wojny światowej. Polska była jednym z niewielu krajów pod okupacją niemiecką, gdzie nawet za najmniejszą pomoc Żydom groziła śmierć. Emilia Dębska mieszkała w Kołmyi, na terenie byłego województwa stanisławowskiego, które przed wojną należało do Polski. Była wdową po urzędniku skarbowym Modeście Dębskim. W okresie międzywojennym Emilia Dębska zaangażowana była w działalność organizacji patriotycznych w Kołmyi. Między innymi była członkinią miejscowych struktur Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Przed wojną utrzymywała bliskie relacje z przedstawicielami społeczności żydowskiej, która stanowiła wtedy ponad 42% mieszkańców tego miasta. Przyjaźniła się chociażby z braćmi Gottfried, którzy prowadzili w mieście praktykę dentystyczną. Prawdopodobnie od jesieni 1941 roku ukrywała w swoim jednorodzinnym domu przy ulicy Gazowej 5 grupę 11 Żydów. Warto podkreślić, że żydowscy uciekinierzy zaczęli ukrywać się w domu Polki jeszcze przed zamknięciem przez Niemców kołomyjskiego getta, co nastąpiło dopiero w marcu 1942 roku. Schronienie w domu Dębskiej znaleźli przypuszczalnie przedstawiciele miejscowych, zamożnych rodzin żydowskich, między innymi żony dwóch wspomnianych braci Gottfriedów oraz trzyosobowa rodzina adwokata Karpla. Niestety w toku prowadzonych badań nie udało się ustalić personaliów pozostałych osób ani okoliczności, w jakich trafili oni pod opiekę Polki. Żydzi ukrywali się w specjalnym pomieszczeniu piwniczym, do którego wejście znajdowało się w kuchni. Dla niepoznaki zamaskowane zostało dywanem. Jak wynika z zeznań świadków, którzy widzieli, jak Emilia przywozi dorożką duże zapasy żywności, tłumaczyła się ona tym, że stołuje u siebie byłych urzędników skarbowych. Wraz z gospodynią mieszkała także nieznana z nazwiska głuchoniema gosposia Marysia. Pełniąc funkcję pomocy domowej, zapewne także zaangażowana była w opiekę nad ukrywającymi się osobami. W lutym lub marcu 1944 roku, na kilka tygodni przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej, w domu Emilii Dębskiej zjawiło się dwóch niemieckich żołnierzy z nieustalonej formacji, którzy przeprowadzili rewizję. W jej trakcie prawdopodobnie odnaleźli ukrywających się Żydów, jednak poprzestali na wymuszeniu od Polki łapówki w postaci kosztowności i wartościowych rzeczy. Bezpośrednio po tym wydarzeniu kryjówkę opuścił Karpel wraz z żoną i synem. Jak wynika z zeznań Rozalii Śnigowskiej, żydowskiej rodzinie udało się następnie znaleźć schronienie w domu Rutowiczów w Kołmyi, gdzie przebywali aż do wkroczenia Armii Czerwonej. Pozostałe osoby zdecydowały się jednak w dalszym ciągu zostać w dotychczasowym miejscu schronienia. Niedługo po opisanych wydarzeniach, prawdopodobnie po upływie kilku lub kilkunastu dni, w domu Dębskiej ponownie zjawili się Niemcy, tym razem funkcjonariusze Gestapo. Przeprowadzili kolejną rewizję i odnaleźli 8 pozostałych w domu Żydów. Gospodyni wraz ze wspomnianą Marysią oraz ukrywającymi się osobami zostali zaprowadzeni na cmentarz żydowski w Kołmyi. Na miejscu Żydzi zostali zmuszeni do wykopania dołu, a następnie wszyscy zostali rozstrzelani przez Niemców. Po wojnie ciało Emilii zostało ekshumowane i pochowane na cmentarzu katolickim. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc około 1000 Polaków.